Namiot jednoosobowy Highlander Blackthorn. W zeszłym roku używałem jednoosobowego namiotu marki Miltek. Sprawdził się nie najgorzej, recenzja powstała, pojawi się tutaj link. Cała specyfikacja jest pod filmem, natomiast my tutaj nie zajmiemy się specyfikacją techniczną, tylko rozłożymy sobie ten namiot, zobaczymy jak on się prezentuje i czy rzeczywiście jest lepszy od miltekowego za mniejsze pieniądze. Tutaj już nadmienię od razu, że ostatnia sztuka, z tego co patrzyłem, została w sklepie. Oczywiście będzie dostawa jeszcze, natomiast na tę chwilę ostatnia jest w sklepie, więc kto pierwszy, ten lepszy. Nie wiem. Jeszcze nie mogę powiedzieć, czy go polecam, natomiast tak porównując specyfikację jednego i drugiego, no ten wydaje się dużo lepszy i ten będę testował w sezonie jesień-zima. Nigdy nie rozbijamy schronienia pod czymś takim, czyli wyschniętym drzewem przeżartym przez jakiegoś pasożyta, przez jakieś korniki. No oczywiście ja nie będę tutaj nocował dzisiaj, więc poglądowo sobie rozbijemy tutaj, bo ładny skrawek terenu, dobrze naświetlony. Dla filmu będzie ok, natomiast jeżeli rzeczywiście nocowalibyśmy w terenie, no to odradzam takie miejsce. No i sprawdźmy, co mamy w tym pakunku. Jak to wygląda? Tu w środku instrukcja rozłożenia, którą nie będziemy się zajmować. Jak zwykle zrobimy to metodą prób i błędów. Producent podaje, że 5 minut potrzebujemy na rozbicie tego namiotu. Z doświadczenia wiem, że pierwsze rozbicie zajmuje mi zwykle więcej, zanim się domyślę, o co tutaj chodzi, a wolę się nie wiedzieć czemu domyślać, zamiast po prostu przeczytać w instrukcji, no ale już tak mam. Dobra, jak to jest zwinięte? Fajnie sobie zawsze zobaczyć na samym początku, jak rozwijamy namiot pierwszy raz, w jaki sposób on jest zwinięty, bo jeżeli później odtworzymy ten układ, złożymy go tak samo, no to mamy pewność, że nam się zmieści w pokrowcu. Aha, no już widzimy, że to się składa w taki jakby kwadracik. Roluje się. Tu jest tropik, tu są szpilki, którymi na koniec przybijemy namiot. Natomiast teraz potrzebujemy rurek. Co ciekawe, te rurki, ten stelaż, o urwałem, ale to tylko pokrowiec, są bardzo lekkie. Tego się nie spodziewałem i są dosyć cienkie. Więc zobaczymy, jak to będzie się w zimie sprawować rzeczywiście. Tak więc ja nie mówię... Jakieś pozaginane. Jeszcze z czymś takim się nie spotkałem w namiotach. Zazwyczaj to wszystko jest proste, w ten sposób łączone i tylko wyginamy stelaż. Natomiast tutaj stelaż jest już wygięty na łączeniu. To jest ciekawe rozwiązanie, bo właśnie ten stelaż z włókna szklanego przy niskich temperaturach on potrafi przy wyginaniu strzelić. Natomiast jak widzimy, tutaj mamy gięcie na łączeniach i to jest już duży plus moim zdaniem. Jeżeli to będzie wszystko się trzymać przysłowiowej kupy, to może być całkiem nieźle. To jest właśnie bardzo fajne, że ten tunel na stelaż jest szeroki. Czyli nie ma tego problemu, że jak wprowadzimy stelaż, to on się nam gdzieś haczy, tutaj nie możemy go przeciągnąć. Jest raz, że szeroki, dwa, że krótki. Nie musimy przez całą długość tego stelaża przeprowadzać. Tutaj tylko o! I tutaj z drugiej strony to samo. Z jednej strony jest już stelaż włożony w oczko. Teraz musimy to zrobić z drugiej strony. I jeżeli te łączenia nie byłyby gięte, to kiedy taki stelaż próbujemy tutaj umieścić, musimy całkowicie zgiąć włók prosty odcinek. I jeżeli jest duży mróz, to jest też duże ryzyko, że któraś z tych rurek wtedy strzeli. No i popatrzcie, prawie w ogóle nie zginam, tylko wprowadzam i okej. No i jest duża szansa, że to mi na mrozie nie strzeli dzięki temu, a jednocześnie mamy lekkość włókna szklanego, bo aluminiowy stelaż byłby cięższy. Coś się musiało stać, no jeżeli tak. Dobra. Przybijamy szpilkę. Trochę piaszczyste podłoże. O i patrzcie, i dlatego właśnie fajnie, jeżeli planujemy nocleg na piaszczystym podłożu, zaopatrzyć się nie w szpilki, które zwykle są w namiotach standardowo, a właśnie w śledzie, czyli te takie szersze coś do przybicia namiotu. No ale tutaj mamy to, co w zestawie, więc tym się będziemy posiłkować. Oczywiście można wbić, ale żeby było stabilniej, warto się w te śledzie zaopatrzyć. Jeżeli będziemy rzeczywiście na piachach nocować, no bo to jest jednak mało prawdopodobne, zwykle gdzieś w lesie, a tam szpilki
są bardzo fajnym rozwiązaniem. No i dobra, w swojej wielkiej inteligencji rozbiłem go w drugą stronę, czyli nagrywamy pod światło, więc nic nie będzie widać, ale spokojnie, tylko jedno ujęcie, żeby pokazać wejście, jak wygląda. Zapinane na dwukierunkowy zamek Moskitiera. No i ogólnie to jest namiot w wersji, kiedy nie spodziewamy się opadów deszczu i nie jest też przesadnie zimno, czyli taka wersja typowo letnia, przy ładnej pogodzie. Już możemy sobie tutaj spać i jesteśmy chronieni, co najważniejsze, przed komarami. Jednocześnie mamy takie panele widokowe z każdej strony. No jeżeli spodziewamy się deszczu, jeżeli ma być też zimno, wtedy narzucamy tropik. Za chwilę to zrobimy, ale na razie wejdę, sprawdzę, ile tu jest miejsca. Powiem Wam tak, ktoś stwierdził, że to jest namiot w wersji XL. No, jeżeli 1,78 m to jest XL, no to zgadza się. Natomiast jeżeli ktoś byłby wyższy ode mnie, no jeszcze o 5 cm powiedzmy ktoś mógłby być wyższy. Natomiast dla osoby, która mierzy 1,90 m, 2 metry, no to już na pewno ten namiot będzie za krótki. Ten tropik to spora część wagi namiotu i mimo, że całość jest już lekka, 1,5 kg, o ile dobrze pamiętam, ale przecież tutaj powinniśmy mieć wszystko. Wymiary są, waga 1,8 kg, więc trochę się machnąłem, ale i tak jest to dużo lżejszy namiot niż ten od Milteka, który ważył 2,5 kg z tego co pamiętam. No ale tak, jeżeli spodziewamy się ładnej pogody, nic nie wskazuje na opady deszczu, jest lato, no to możemy zabrać tylko to. Nie musimy brać tropika i wtedy mamy te 1,5 kg spokojnie. Możemy wziąć mniej śledzi, bo na pewno nie wszystkie będą potrzebne. No ale dobra. Rozbijamy teraz pełną wersję. Tropik. Nigdzie nitki nie sterczą. Szwy, to jest bardzo ważne, są od spodu klejone. Czyli woda nie będzie nam się przez szycie przedzierać tutaj na drugą stronę. No i to też jest bardzo ważne, żeby sprawdzić, jak jest z tymi klejeniami szwów. Czy ta taśma nam tu gdzieś nie odłazi. To jest wszystko bardzo ładnie tutaj zgrzane. Nic nie sterczy, nic nie odchodzi. No porządna robota, po prostu. No i tak to wygląda w pełnej okazałości. Jak widzicie, niewielkie gabaryty, jak dla mnie idealne. Nie potrzebuję większego namiotu. Idealny, żeby się w nim przespać. I plusem jest to, że nie jest tak duży i tak ciężki jak zwykły namiot, nawet jednoosobowy, a jednocześnie daje nam więcej komfortu, więcej miejsca i lepszą oddychalność wewnątrz, jak i również większą wodoodporność niż zwykłe bivy bag na śpiwór. Więc to jest coś pomiędzy bivy bagiem i norką, a namiotem. Fajna rzecz. Rozpinamy, bo to jest tropik. No i tutaj mamy wejście już właściwe. Tu oczywiście możemy to sobie zrolować. I tu mamy takie kołki, a z tej strony pętelki. Latamy tylko jedno przez drugie. No i już mamy to sobie zwinięte. Tutaj też możemy tak samo, ale po co? Odpinam, wchodzę do środka. No i już jest dość ciepło, dlatego to jest taki patencik dość istotny. Jeżeli nocujemy zimą lub też późną jesienią, jest ta temperatura no niewielka, kilka stopni powiedzmy, chcemy, żeby nam było ciepło w namiocie, warto rozbić się właśnie na takiej polance leśnej. Nie w lesie gdzieś, tylko na polance, tam gdzie świeci słońce. Słońce, które będzie grzać nam w tropik, będzie ogrzewać wnętrze namiotu. Zależnie od tego, jak rozbijemy namiot, albo się obudzimy i będzie nam zimno, bo jesteśmy w środku lasu, albo się obudzimy i będzie nam w miarę ciepło, bo słońce nas już od rana ogrzewa, właśnie grzejąc w ten tropik. Jak z oddychalnością wewnątrz? No tego nie mogę stwierdzić po jednorazowym takim wejściu do namiotu. To będę mógł stwierdzić już dopiero po noclegu w nim, a to już za tydzień na pewno pojawi się nagranie z tego. Natomiast teraz zapraszam Was do środka. Zobaczymy sobie od środka, jak tu wszystko wygląda w momencie, kiedy już całość jest rozbita. Potrzebowałbym szerokokątnego obiektywu, ale może coś zobaczymy. Tak to mniej więcej wygląda. Tam są moje nogi. O, tutaj zapniemy sobie. Widzicie, widoczek mamy ładny. To drzewko, które w każdej chwili może sobie tutaj
glebnąć na nas. A tutaj z tej strony też całkiem sporo miejsca. Namiot idealny jak dla mnie. No jak z wodoodpornością, jak z oddychalnością, o tym się jeszcze przekonamy. Dzisiejszy odcinek poświęciliśmy sobie na rozbicie namiotu, na jego przegląd. Natomiast co do tego namiotu na sezon jesień-zima, jaki śpiwór, jaka mata, być może jakaś poduszka, jakieś oświetlenie do środka. Jeżeli ten temat Was interesuje, dajcie znać w komentarzach i kolejny odcinek gadżetów powstanie właśnie o tym, o sprzęcie na taki biwak jesienny, późno jesienny nawet. Dajcie znać w komentarzach, czy coś takiego Was interesuje, a tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.